charakterystycznym miejscu odpowiemy sobie na pytanie, jaki ma wpływ czynnik ludzki na wzrost i rozwój gospodarczy. Rozpoczniemy od omówienia wzrostu liczby ludności, przełożenia jej na zasób siły roboczej i na wzrost i rozwój gospodarczy. A w kolejnym filmiku na związanej z tymi procesami aktywności zawodowej i wzrostem, rozwojem gospodarczym. Zaczniemy od przyrostu naturalnego i jego prognozy. Spójrzmy na tą mapę i zobaczymy, że przyrost jest największy w krajach afrykańskich, potem w azjatyckich, a w Europie mamy przyrost ujemny, co się przekłada na ilość populacji i jej dalszy rozwój. W krajach afrykańskich mamy bardzo szybki wzrost populacji, a w krajach azjatyckich mimo przyrostu wkrótce dojdzie do odwrócenia trendu. Związane to jest ze starzeniem się i ilość populacji będzie spadała. W innych krajach będzie stabilna lub będzie nawet spadać. Zależy to od płodności kobiet, która w krajach afrykańskich jest szczególnie wysoka. Jest to 5 do 8 dzieci na kobietę. Natomiast w krajach Europy, Ameryki Północnej, Oceanii wynosi maksymalnie 2 dzieci na jedną kobietę. Inaczej było w latach 50., kiedy w Europie kobieta miała średnio 2–3 dzieci. Zachęcam do obejrzenia ciekawych, krótkich wideo przygotowanych przez Gapminder, które opowiadają, jak kształtowała się ilość dzieci na kobietę w długim okresie czasu oraz bardzo frapujący temat religia i płodność, jak też starzenie się społeczeństwa. Na strukturę siły roboczej wpływa także to, że żyjemy generalnie dłużej i dożywamy średnio 80 lat w krajach Europy, Ameryki Północnej i Oceanii, a jedynie 50 lat w większości krajów afrykańskich, a w pozostałych krajach około 60–70 lat. Przekłada się to na naszą piramidę wiekową, która już właściwie nie jest piramidą. Była taką w 1950 roku. Miała szeroką podstawę i bardzo nikły udział ludności 60+. 50 lat później, gdy ludność wynosiła już 6 miliardów, jej kształt się zmienia i piramida wciąż chudnie. Także w 2100 roku będzie miała jeszcze węższą podstawę, przypominając może bardziej maczugę niż piramidę. To się przekłada na to, ile osób jest w danym regionie. Najwięcej ludności jest w Azji, przede wszystkim w Chinach i w Indiach, potem w Afryce z Nigerią na czele. Spośród krajów Europy najludniejsza jest Rosja, dalej następuje Ameryka Południowa i na końcu Ameryka Północna. Te zmiany przełożą się na wzrost udziału populacji 65+, zwłaszcza w krajach Europy, Ameryki Północnej i Oceanii, do powyżej 20%, gdyż w krajach Afryki to 1,1 do 7%. To prowadzi nas do tematu starzenia się i jego struktury, omawianego w innym filmie. Inaczej jak dotąd kształtuje się zatem także śmiertelność spowodowana COVID-19 w tych regionach. Również migracja wpływa na zasób siły roboczej. Kraje, w których migrantów jest najwięcej, to Stany Zjednoczone, Niemcy i Arabia Saudyjska, także Rosja. Łączna ilość migrantów to ponad 257 milionów, a łączna ilość uchodźców to zaledwie 10% w skali ogólnej migrantów. Mieliśmy 2 znaczne fale migrantów. Jedną w okresie transformacji, a obecnie kolejną 20-milionową. Odsetek migrantów do całej populacji wynosi 3,4%, z lekką przewagą mężczyzn 51,6%. Ilość migrantów zagranicznych praktycznie od początku lat 90. podwoiła się od 130 prawie do 260 milionów. Jedynie 11% migrantów międzynarodowych to osoby powyżej 65 roku życia, czyli wymagające zabezpieczenia społecznego. Na koniec rzućmy okiem na podstawowe kierunki migracji w Stanach Zjednoczonych. Czy jest związek między przyrostem ludności a wzrostem gospodarczym i wzrostem na mieszkańca? W wielu krajach afrykańskich, azjatyckich, w których przyrost ludności jest bardzo wysoki jest także wzrost gospodarczy. Możemy to zestawić ze średnią dla całego świata.
Taki związek nie jest jednoznaczny, jeśli chodzi o relacje między przyrostem naturalnym a wzrostem gospodarczym na mieszkańca. W krajach afrykańskich z szybkim przyrostem naturalnym wzrost gospodarczy nie powoduje wzrostu gospodarczego na mieszkańca, czyli poziom życia pozostaje bez zmiany. Nawet czasem się pogarsza. Są oczywiście chlubne wyjątki, które możemy zobaczyć na wykresie. Jedno państwo afrykańskie. Kraje jak Indie i Chiny rozwijały się jak dotąd czas pandemii bardzo szybko, co przekładało się na pozytywny wzrost gospodarczy na mieszkańca, mimo wciąż pozytywnego przyrostu naturalnego 1,25 i 0,44% odpowiednio. W Polsce ujemnemu przyrostowi naturalnemu towarzyszył jak dotąd silny wzrost gospodarczy, czyli wzrost gospodarczy na mieszkańca rósł. Na wykresach ukazujących wzrost gospodarczy na mieszkańca dostrzeżesz dużą różnicę między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Pamiętajmy, że wzrost gospodarczy na mieszkańca prowadzi do wzrostu dochodu na mieszkańca, a ten do wzrostu długości życia, a oba są składową miernika rozwoju HDI. Dla wielu regionów dojrzymy taką korelację, a szczególnie dla niskiego i bardzo wysokiego dochodu, ale brak jej dla średniego poziomu dochodu. W średnim poziomie dochodu długość życia jest wielkością zmienną i jej wariancja jest wyższa. Podsumowując, przyrost naturalny, zależny od płodności kobiet, generalnie we wszystkich krajach jest coraz mniejszy, ale spada w różnym tempie w różnych regionach. Dlatego też społeczeństwo się starzeje, o czym będzie mowa w innym filmiku. Zapraszam. A piramida wiekowa spłaszcza. Może temu przeciwdziałać migracja, gdyż większość migrantów to osoby w wieku produkcyjnym. Procesy te przekładają się na wzrost gospodarczy. Kraje rozwinięte, mimo niewielkiego wzrostu gospodarczego, cieszą się wyższym wzrostem gospodarczym na osobę, a w krajach rozwijających się wzrost gospodarczy nie prowadzi do wzrostu na osobę. Wzrost gospodarczy na osobę to wyższy dochód na osobę, a więc wyższa długość życia. Ta zależność sprawdza się dla krajów o niskim i wysokim dochodzie.